dzisiejszym moim filmie odpowiem na pytanie, dlaczego Adolf Hitler w maju 1940 roku wstrzymał niemiecki atak pancerny na Dunkierkę, pozwalając alianckim wojskom na ewakuację do Wielkiej Brytanii. Historycy od wielu lat dyskutują o tym, dlaczego Niemcy w maju 1940 roku nie rozbili alianckich sił pod Dunkierką. Dlaczego Hitler wydał wówczas absurdalny rozkaz o wstrzymaniu niemieckiego natarcia pancernego na Dunkierkę, pozwalając alianckim siłom ewakuować się do Wielkiej Brytanii. Stawiają również pytanie, czy gdyby Hitler nie wydał tego rozkazu, wojna w Europie w następnych miesiącach przebiegałaby inaczej. Aby odpowiedzieć na te pytania, warto przyjrzeć się temu, jak rzeczywiście przebiegała kampania niemieckiego Wehrmachtu na Zachodzie w maju 1940 roku. 10 maja 1940 roku niemiecki Wehrmacht rozpoczął operację Fall-Gelb, czyli plan żółty. W ramach tej operacji zaatakował Holandię, Belgię, Luksemburg i Francję. Autorem planu operacji Fall-Gelb był generał Erich von Manstein, jeden z najbardziej uzdolnionych niemieckich dowódców. W ramach operacji Fall-Gelb niemieckie armie miały zaatakować zachodnie kraje z dwóch stron. Grupa Armii B, dowodzona przez generała Fedora von Bocka, miała zaatakować Holandię, Belgię i Luksemburg. Natomiast grupa Armii A, dowodzona przez generała Gerda von Rundstedta, miała zaatakować Francję przez Ardeny, omijając w ten sposób silnie ufortyfikowaną francuską linię Maginota. Niemiecki Wehrmacht, rozpoczynając tą operację, zastosował nowatorską taktykę blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej. Ta taktyka polegała na silnym, zmasowanym uderzeniu niemieckich dywizji na pozycję nieprzyjaciela, przełamaniu linii obronnych nieprzyjaciela i nieustannym parciu do przodu. Najważniejszymi formacjami w tym ataku miały być niemieckie dywizje pancerne. To właśnie dzięki zastosowaniu taktyki blitzkriegu Niemcy bardzo szybko wzięli alianckie wojska w kleszcze pancerne i nieustannie spychali je na zachód. W rezultacie już 18 maja 1940 roku Niemcy byli w odległości 50 km od wybrzeża Atlantyku. Wprawdzie 21 maja alianci podjęli kontrnatarcie, ale nie zdołali wyrwać się z niemieckich kleszczy i całe to kontrnatarcie zakończyło się niepowodzeniem. Alianci nie byli również w stanie powstrzymać dalszego niemieckiego natarcia. W rezultacie tego 24 maja 1940 roku wszystkie alianckie siły, liczące prawie 400 000 żołnierzy, zostały zepchnięte do rejonu Dunkierki. Dunkierka była ostatnim francuskim portem, z którego wojska alianckie mogły zostać ewakuowane do Wielkiej Brytanii. O losie aliantów decydował więc już tylko czas. I właśnie wtedy wydarzyło się coś kompletnie niezrozumiałego. Wódz III Rzeszy Adolf Hitler wydał rozkaz o natychmiastowym wstrzymaniu niemieckiego natarcia pancernego na Dunkierkę, gdzie znajdowały się alianckie wojska. Ta decyzja wywołała konsternację wśród niemieckich dowódców we Francji. Nie mogli uwierzyć w to, że taki rozkaz został wydany. Najbardziej wściekły z tego powodu był generał Heinz Guderian, dowódca XIX niemieckiego korpusu pancernego, który
był forpocztą niemieckiego natarcia. Ale Guderian miał powody, aby być wściekłym. To on mógł wykonać śmiertelny cios i przesądzić o losach całej kampanii. Ale z powodu rozkazu Hitlera nie mógł tego dokonać. Powstaje więc pytanie, dlaczego Adolf Hitler wydał tak absurdalny, niezrozumiały rozkaz i to w najbardziej decydującym momencie w czasie tej kampanii. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w kręgu niemieckiego dowództwa. Pierwsze 2 tygodnie kampanii niemieckiego Wehrmachtu na zachodzie były jednym wielkim pasmem sukcesów. Hitler nie mógł uwierzyć w to, że Wehrmacht tak szybko opanował Francję. Jak wspominał po latach generał Franz Halder, szef niemieckiego sztabu generalnego, Hitler zaczął podejrzewać wówczas, że ten sukces niemieckiego Wehrmachtu może obrócić się w coś złego, że stanie się coś nieprzewidywalnego, co pokrzyżuje jego plany. Ale w niemieckim dowództwie był ktoś, kto jeszcze bardziej obawiał się tak szybkiego i tak spektakularnego zwycięstwa niemieckiego Wehrmachtu. Tą osobą był Hermann Göring, dowódca niemieckiej Luftwaffe, czyli niemieckich sił powietrznych. Hermann Göring był postacią nietuzinkową. W czasie I wojny światowej był asem niemieckiego lotnictwa. Zdobył wiele odznaczeń i zyskał wojenną sławę. Po zakończeniu I wojny światowej w 1922 roku Hermann Göring wstąpił do NSDAP i bardzo szybko stał się jednym z najbliższych towarzyszy Hitlera. Gdy w 1933 roku Hitler doszedł w Niemczech do władzy, Hermann Göring stał się jednym z głównych budowniczych całego nazistowskiego systemu. Ale oprócz tego wszystkiego Hermann Göring był człowiekiem niezwykle żądnym wojennej sławy. Można nawet powiedzieć, że był od tej sławy tak uzależniony jak od morfiny, którą namiętnie zażywał. Po kampanii w Polsce we wrześniu 1939 roku, w czasie której Luftwaffe pokazała swoją siłę i odniosła sukcesy, Göring liczył na to, że kolejne sukcesy Luftwaffe odniesie w czasie kampanii na zachodzie, a cały splendor tych sukcesów spadnie na niego. Gdy 24 maja 1940 roku alianckie wojska zostały zepchnięte do rejonu Dunkierki, dla Göringa nadarzyła się wymarzona okazja do zdobycia kolejnej wojennej sławy. To właśnie wtedy Göring postanowił, że jego Luftwaffe musi dokonać ostatecznego dzieła zniszczenia aliantów pod Dunkierką. Göring namówił wówczas Hitlera do tego, aby wydał rozkaz o wstrzymaniu dalszego niemieckiego natarcia pancernego na Dunkierkę. Argumentował to tym, że takie natarcie mogłoby przerzedzić siły Wehrmachtu, które są bardzo istotne w perspektywie dalszych niemieckich podbojów w Europie. Göring zasugerował Hitlerowi, że najlepszym rozwiązaniem będzie to, że jego Luftwaffe dokona ostatecznego zniszczenia alianckich wojsk pod Dunkierką. Wskazywał, że będzie to znacznie skuteczniejsze rozwiązanie i bardziej efektywne. I Hitler zgodził się na to rozwiązanie. W ten właśnie sposób 24 maja 1940 roku został zatrzymany niemiecki atak pancerny na Dunkierkę, gdzie znajdowały się alianckie wojska liczące prawie 400 000 żołnierzy. Ale tamtego dnia nad rejonem Dunkierki pojawiły się niskie, gęste chmury, drastycznie ograniczające widoczność. Niemiecka Luftwaffe nie mogła więc wykonać powierzonego jej zadania ostatecznego zniszczenia alianckich sił pod Dunkierką. Niemieccy dowódcy we Francji zaczęli się niepokoić sytuacją.
zaczęli się obawiać, że ten dotychczasowy sukces niemieckiego Wehrmachtu zostanie roztrwoniony. Na ich prośbę 26 maja 1940 roku Adolf Hitler zmienił swój wcześniejszy rozkaz i wydał zgodę na kontynuowanie niemieckiego natarcia pancernego na Dunkierkę. Ale rozkaz Hitlera dotarł do niemieckich dywizji we Francji dopiero następnego dnia, 27 maja. Jakby tego było mało, 27 maja nad Dunkierką przeszła potężna ulewa, rozmiękczając grunt, a to utrudniało niemieckim czołgom przemieszczanie się. Krótko mówiąc, ten wznowiony niemiecki atak pancerny nie miał już takiej dynamiki jak poprzednio. To dało niezwykle cenny czas aliantom i alianci nie próżnowali. Rankiem 26 maja obsadzili pozycje obronne wokół Dunkierki i rozpoczęli operację Dynamo. W ramach tej operacji z Dunkierki do Wielkiej Brytanii ewakuowanych zostało 338 226 żołnierzy. Popłynęli oni do Wielkiej Brytanii armadą liczącą prawie 850 statków. Ale była to bardzo dziwna armada. Oprócz okrętów wojennych, statków transportowych, były również płaskodenne barki, kutry, jachty, a nawet wiosłowe łodzie. Alianci, opuszczając plaże Dunkierki, pozostawili na nich olbrzymią ilość wojskowego sprzętu, który został podpalony, aby nie wpadł w ręce Niemców. 4 czerwca po północy kończyła się 9-dniowa operacja Dynamo. Kilka godzin później francuskie oddziały broniące linii obronnych wokół Dunkierki poddały się Niemcom. Wprawdzie kampania jeszcze nie uległa zakończeniu, ale jej wynik wydawał się być już przesądzony. Gdy 22 czerwca w Compiègne Francuzi podpisywali z Niemcami zawieszenie broni, niemieccy generałowie czuli niedosyt. Mogli odnieść wspaniałe, bezapelacyjne zwycięstwo nad aliantami i zyskać wojenną sławę. Ale nie było im to dane. Uniemożliwił to im Hermann Göring, dowódca niemieckiej Luftwaffe, człowiek najbardziej żądny wojennej sławy. Powstaje jednak pytanie, czy gdyby nie rozkaz Hitlera, to wojna w Europie w następnych miesiącach wyglądałaby inaczej? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale wiele wskazuje, że gdyby Niemcy rozbili alianckie wojska pod Dunkierką, Wielka Brytania straciłaby znaczną część swojej armii, a jej potencjał obronny uległby ograniczeniu na wiele miesięcy, być może nawet dłużej. Zapewne Wielka Brytania byłaby wówczas bardziej skłonna do rokowań pokojowych z Niemcami. Gdyby Wielka Brytania podpisała wówczas separatystyczny pokój z III Rzeszą, niemiecki atak na Związek Sowiecki wyglądałby zapewne znacznie bardziej morderczo niż wyglądał. Kto wie, jak zakończyłaby się wówczas II wojna światowa. Drodzy widzowie, odpowiadając na wasze postulaty, w następnym moim filmie opowiem o tym, które z europejskich krajów są najbardziej odpowiedzialne za mordowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Ten film zatytułowałem Europejski ranking morderców Żydów. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za wasze komentarze, jak również za wpłaty na konto mojego kanału. Zachęcam do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem.
Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym i kliknijcie subskrybuj.